Cześć kochani, jak zwykle witam Was Janusz Dąbrowski z nowym waszym gościem. Tu jest pan Andrzej dzisiaj Kmita, jak widzicie. Serdecznie. Cześć Andrzejku. Cześć. Jak się poznaliśmy z Andrzejem? No, nie tak dawno zupełnie, bo to jest jeden z moich, że tak powiem, gości na kanale Barwy Zdrowia. Wiecie doskonale, czemu kanał jest poświęcony. To tylko dla tych, którzy po raz pierwszy weszli tutaj i oglądają. No to jest kanał poświęcony szeroko pojętej promocji zdrowia pod wszelkimi aspektami. Nie tylko chodzi o ciało, o somę, ale chodzi o ducha, o rozwój osobisty, rozwój duchowy właśnie, o wszelkie aspekty, które oddziałują na nas. No i Andrzej kilka razy po prostu, pan Andrzej Kmita na początku, kilka razy zamieszczał komentarze, był bardzo aktywny, tak prawdę mówiąc, i już w komentarzach dzielił się, o jest właśnie ten rudzielec, bo słuchajcie, jeszcze przed chwilką to żeśmy rozmawiali sobie z Andrzejem, że jest kociarzem, ma 3 koty. No ja też 3 koty dokarmię, miałem swego czasu, nie tak dawno, jeszcze parę miesięcy temu, aż 10 kotów, które dokarmiałem tutaj i tak dalej. Dobrze, ale Andrzej po prostu był bardzo aktywny, prawie pod każdą moją audycją zamieszczał jakiś komentarz i to nieraz nie jeden. I żeśmy się tak wymieniali tymi komentarzami. W końcu zadzwonił do mnie, znalazł mój numer telefonu, jakoś tak było, zdaje się. Czy przysłałeś najpierw jakoś korespondencję na maila i zaczęliśmy rozmawiać, mailować. No i kilka dni temu sobie, że żeśmy przeszli na ty. A dlaczego akurat doszło do tego naszego dzisiejszego spotkania? No w ogóle zaraz spokojnie oddam głos Andrzejowi. Dlatego, że okazało się, że Andrzej jest rolnikiem bardzo nietypowym, z mojego punktu widzenia nieprawdopodobnie ciekawą osobowością. Tak prawdę mówiąc, ja miałem trochę do czynienia z rolnictwem, bo pracowałem wiele lat w szkole rolniczej jako mechanizator rolnictwa. Robiłem wykłady, znaczy prowadziłem lekcje teorii i praktyki jednocześnie, a więc obsługa maszyn rolniczych, ale też interesowała mnie produkcja roślinna i sam uprawiałem przez kilka lat ze swoim znajomym, też nauczycielem ze szkoły. On miał ziemię całkiem dobrą, 3. klasę, 3A, 3B i chyba kawałek 2. klasy, więc to całkiem niezła gleba. Uprawialiśmy po prostu warzywa. Więc i to na dużym areale, ponad 2 hektary, więc to było sporo. Ale wracam jeszcze do Andrzeja. Jeszcze raz powtarzam, że okazało się, że Andrzej jest takim bardzo nietypowym rolnikiem. Działa trochę w takiej niszy, zajmuje się cudowną produkcją, między innymi produkuje kiełki i To są zajmuje zielone bardzo kiełki, ewentualnie ciekawe siewki warzyw. uprawy gleby. I Andrzejku, ja już Tobie oddaję głos. Jeszcze raz powiedz coś więcej na swój temat i opowiedz, jak to jest z tą glebą, jak ją należy uprawiać, żebyśmy byli zdrowi i sprawni. Mam na myśli oczywiście, że gleba będzie dawała nam produkty. Oddaję Ci już głos. No, witam serdecznie jeszcze wszystkich. No tutaj w naszych czasach produkować żywność ekologiczną już jest dużo łatwiej, tak? Jak ja tam zaczynałem zbierać wiedzę prawie 30 lat do tyłu, to naprawdę było tragicznie. A najgorsze to było to, że książki były dołujące. Mhm. W książkach o ekologii było spadek plonów o 30%, na czasami więcej. Także Na początku wejścia w produkcję ekologiczną. tak, tak. Także to mnie bardzo hamowało, żebym poszedł w tym kierunku i musiałem zdobyć dużo, dużo wiedzy. I tutaj miałem na szczęście miałem dużo szczęścia. Dlatego poznałem kilka dziwnych metod, ale potwierdzonych naukowo. A dlaczego poszedłem w produkcję roślinną? To jest tak, że w 96 roku, może trochę wcześniej, czytałem trochę Apokalipsy Świętego Jana. Mhm. Podobnie Gdzieś jak ja. Wszystko i to zbliża, nie ma przypadku. uwierzyłem, że ja dożyję tych czasów, że to są te czasy. Mhm. I wtedy powstała we mnie myśl stworzyć samowystarczalność. Że to Mhm. jest potrzebne na te czasy i dlatego zacząłem kupować książki ekologiczne, powoli testować. No zeszło dużo czasu, ale dzisiaj chociaż spokojniej już patrzę na życie. Ale pytałeś się, jak glebę uprawiać. Mhm.
tego mojego doświadczenia, powiem tak, kiedyś byłem większym rolnikiem, przez zawirowania, bo kiedyś tam się wyprowadziłem stąd, sprzedałem hektary, tylko placówka została, wróciłem. Mam mało doświadczenia przykładowo ze zbożami, ale przeważnie, bo ja najbardziej lubię warzywa. Mhm. Łatwiej, jak się ma mały areał, trzeba mieć po prostu warzywa. Tak. Dlatego się na nich skupiałem. Na dzień dzisiejszy to jest taka podstawa, to jest jedna, kwasy humusowe, czyli żeby Mhm. się tworzyła próchnica. Jeżeli są dobre kwasy humusowe, no nie wiem, czy możemy tu mówić o nazwach, tak? No, mówmy, ale dlaczego by nie? Znaczy, ja mam takie podejście, że jeżeli mamy do czynienia z czymś, co nam służy, z producentami również uczciwymi, nie idącymi tylko w taki jakiś wredny marketing, żeby tylko wcisnąć i tak dalej. Ja absolutnie jestem absolutnie za tym, żeby takie postawy, takie produkty, takich producentów po prostu reklamować, mówić gdzie, co. Mamy się dzielić tutaj wiedzą. Po prostu zainteresowani będą ewentualnie mogli z tego skorzystać, a nie zainteresowani najwyżej nie skorzystają. Także tak jak widziałeś zresztą, no, promuję Andrzeja Fiedorka z jego mimami. Teraz ostatnio nakręcałem dwa wywiady z Dominikiem Mino. Jeden już został zamieszczony. Też kapitalne pulsatory po prostu wykonuje. No, staram się skupiać, to jest dopiero początek moich tych wywiadów, skupiać ludzi, którzy mają coś do powiedzenia w tej dziedzinie, w tej ochronie zdrowia i w tym, kim my mamy w ogóle być na tej planecie, jaką rolę tę spełniać. No dobrze. No to takim do tej chwili najlepszy kwas humusowy, jaki spotkałem, to się nazywa Apol Humus. Produkowany przez Jeszcze raz powtórz. Apol Humus. Aha. Produkowany przez polską firmę z Łowicza, Polifarm. Mhm. I że tak najbardziej dla mnie zareklamował tą firmę pan Stanisław Szczepaniak. Ach, znany pan z Kielc, tak? Tak, tak. Czyli To bardzo znany polski wynalazca. Niesamowita w ogóle postać. oni się przyjaźnią, oni współpracują biznesowo. Bo pan Jan z Polifarmu produkuje kwasy humusowe, sprzedaje panu Szczepaniakowi. Pan Szczepaniak dodaje swoje dodatki i Hm. sprzedaje, tak? Ale to nie jest tylko biznes, oni się przyjaźnią. Tak, tak, tak. A pewne produkty z Inwexu pan Jan kupuje i sprzedaje dalej. Ale mówi, i jak usłyszałem właśnie, że pan Szczepaniak zaleca, no to sam kupiłem. I to było takie szokujące, że ja już stosowałem kwasy humusowe w tunelach, ale mówię, dobrze, jadę spróbować coś nowego. Było to dla mnie takie zaskoczenie, że one były bardzo tanie. To mówię, to takie bardzo tanie mogą być takie skuteczne, no ale trzeba spróbować. I zastosowałem na pomidory, na truskawki. I już po 3 dniach widziałem różnicę. Coś To, takiego. tak, i to byłem w takim szoku, że bo ja 2 miesiące wcześniej stosowałem dużą dawkę kwasów humusowych, Mhm. a te zadziałały. Ale na czym polega różnica? Różnica polega na tym, że Apol Humus ma dodatek mleczano-hitozanu. Mleczan, Wspominałeś kiedyś w tych naszych rozmowach. Tak, mleczan hitosanu. tak, mleczan hitozanu też jest jako suplement diety. Mleczan hitozanu przez Uniwersytet Jagielloński, można na stronie u nich zobaczyć, blokuje wszystkie koronawirusy. O, to jest ciekawa sprawa. Yy, No to jeszcze do tego wrócimy, bo Mhm. chcę powiedzieć o hitozanie jako rolniczo. Dlaczego Apol Humus jest lepszy z tym hitozanem? Firma przesłała mi po prostu dokumenty ze Skierniewic, z Pułap, z innego jeszcze instytutu, gdzie wyszło jedna rzecz. Zależnie ile nawozów było w glebie i zależnie od dawki, jaką się stosowało polhumus, system korzeniowy rósł razy 2, razy 3. Niesamowite. I tu jest jeszcze jedna niesamowita rzecz wyszła.
że gdy ktoś zastosował zalecaną dawkę, przykładowo na kukurydzę, tak? Zalecaną dawkę, to kiedy był najwyższy plon? Wtedy, gdy zmniejszył nawożenie chemiczne o 25%. To jest takie, jak się będziesz czuł, jak się przejesz, tak? Mhm. Ociężały. Tak. I dlatego, żeby wykorzystać jak najlepsze właściwości apolhumusu, zalecenie jest zmniejszyć nawet o 25%, 30% nawożenie mineralne. Tak, ja przepraszam, ci wejdę tutaj w słowo, bo dla niezorientowanych, którzy nie bardzo się znają na rolnictwie, generalnie od wielu, wielu lat, jeszcze za PRL-u się zmuszało rolników do tego, żeby stosowali te nawożenie sztuczne, czyli tak zwane NPK, czyli N azot, P fosfor, K potas, a więc trójskładnikowe, tak zwana polifoska na przykład, inne tego typu nawozy, ale to też powoduje taki rodzaj takiego wyjałowienia gleby, bo to jest znaczy monokulturowe w zasadzie nawożenie, później monokulturowe uprawy. Często nawożenie sztuczne powoduje blokowanie niektórych substancji z gleby i te substancje nie są przyswajalne do roślin. Andrzej, najwyżej mnie poprawisz, jeżeli gdzieś popełniłem błąd. Y, To znaczy, ja najgorszą rzeczą są nawozy azotowe. To jest tragedia. Jeżeli ktoś stosuje po prostu, powiedzmy, nawozy sztuczne, chlorek potasu, tak? Tak, Ale to jest chyba też kopalina. Są siarczan potasu, jest też i naturalny, można kupić. Te związki są mało szkodliwe, że tak powiem, a niektóre są w ogóle nieszkodliwe. Najgorszy to jest azot. Jaka różnica polega, że na dzień dzisiejszy dawka azotu zalecana na warzywa to jest nawet ponad 300 kg azotu na hektar. A 30-40 lat temu, mówię o czystym składniku, tak, orzecznym tak. w kalafiorach mówią nawet o 300 kg. Niektórzy stosują i wiem, że tyle stosują. Niektórzy na wczesne kapusty też tyle stosują. Mhm. 300 kg czystego składnika to oznacza, że oni stosują przykładowo tak zwanej salety amonowej tonę na hektar, czyli Potężne dawki. około 30 gram nawozu azotowego na jedną kapustę. Potężne dawki. I wówczas te, Potężne. słuchajcie, warzywa, oczywiście one wyglądają bardzo mocne, na przykład pory, które uwielbiają tego typu nawożenie, ale to nie oznacza, że to będą, słuchajcie, grube niejednokrotnie jak moja tutaj ręka dosłownie, bo ja widziałem takie pory kiedyś, wiele lat temu po prostu, ale to jest przenawożone i te warzywa już nawet nie są zielone, ale przechodzą w taki odcień, w taki jakby niebieskawy, ta zieleń w taki niebieskawy odcień. To już od razu widać przenawożenie po prostu azotowe jest. Tak, a tutaj brak jakiejkolwiek kontroli praktycznie. Dlatego tak mogą to zrobić. A dawniej, mówię, było kilkukrotnie mniejsze to nawożenie niż w tej chwili. Dlatego po prostu fakt, że odmiany też są już gorsze i mają mniej tych składników mineralnych w sobie, no bo azot po prostu powoduje, że to są wielkie plony, ale jest małe stężenie składników. Ale też Popada. Mhm. w tradycyjnym nawożeniu jest tak, że tam jest najwyżej kilka, kilkanaście mikroelementów. Tylko kilka, kilkanaście. A sam podawałeś, że tak samo człowiek, jak i roślina potrzebują co najmniej 90. Tak, komórka musi dostać 70-90 składników dzień w dzień. I tutaj pan Jan mówił, że właśnie w Apol humusie ma troszeczkę skał bazaltowych rozdrobnionych. Nawet pan Szczepaniak też o tym wspominał. Ale teraz ta firma Polifarm zaczęła produkować ekolawę. Znaczy, tak, ekolawa koloid, że rozdrabniają do mikronów ekolawę. I tam jest, pierwsze badania wychodzą bajeczne, że tam jest bardzo dużo siarki, specjalnej siarki, którą kochają chyba, tak na to wygląda, bakterie azotowe. Bo rośliny są dużo zieleńsze niż normalnie. I teraz tak, i tu co mnie to właśnie ściągnęło na twój kanał, bo ja wcześniej usłyszałem o mimach. Mhm. Usłyszałem o mimach, kupiłem mima i potem jakoś wyskoczył mi twój kanał, że mówicie.
I teraz zobaczmy, jak mamy takie skały rozdrobnione do mikronów, czasami są poniżej 1 mikrona, takie malutkie, to one wchodzą spokojnie sobie w liście. Mhm. Pan Jan też mi wspominał, że jak się weźmie ten ekolawę koloid, to rozcieńczy, to kurcz, jak się mówi ładunek elektryczny przy wodzie? ORP? Nie, nie. Minusowy do plusowy. A chodzi ci o RP, czyli potencjał redox ujemny? Tak, tak. Coś koło 300? To znaczy generalnie, słuchajcie, jeżeli dobrze się rozumiemy, Andrzejowi w tej chwili najprawdopodobniej chodzi o to, żeby woda, którą pijemy, miała tak zwany wysoki ujemny potencjał redox mierzony w miliwoltach na poziomie załóżmy minus 300, minus 200, w każdym razie grubo poniżej zera, bo jeżeli jest potencjał 0, to już jest i tak dobrze, albo potencjał na plusie, plus 100-200 mV, to taka woda jest po prostu oksydantem. Jest po prostu wprowadzana do organizmu i powoduje no, różnego rodzaju niedobre, szkodzi nam zwyczajnie. A więc woda dobrze, żeby miała tak zwany wysoki, ujemny potencjał redox, minus 200, minus 300, a czasami są wody, które mają jeszcze większy ten ujemny potencjał i to są traktowane jako wody lecznicze, wybitnie lecznicze, w dawnej nomenklaturze cudowne źródełka, które uzdrawiają. Jest takich kilka miejsc na kuli ziemskiej, między innymi no właśnie Nordenau, Niemcy, Lourdes, Tlacote w Meksyku na Ale przykład. obok ciebie też jest. Słucham? Blisko ciebie też jest. Chodzi ci może o Grabarkę Górę? Nie, Nie? koło Bielska Podlaskiego. Ja ci już wspominałem, uciekło No ci to to. jest moja miejscowość. No ja wiem, no bo rozmawialiśmy o tym. Tak. Y, Na K miejscowość. Ojejciu. Koryciny? No, no dobra, nieważne, przypomnij sobie i powiesz, bo widzicie, kochani, jak to jest, jak się rozmawia, to się odkrywa różne tajemnice, czasami taką wiedzę, o których no, ja na przykład mieszkam wiele lat w tej swojej miejscowości i nie miałem o tym zielonego pojęcia. Y, Dobrze, ale jeszcze coś sprostuję. Chodzi mi o to, że ta ekolawa, ona tak ma duży ładunek ujemny, że albo jako sama, albo jako opysk robi się minus prawie 300. A to oznacza, że to jest bardzo łatwo wchłanialne przez roślinę. Jasne. I teraz tak, bo to jest z lawy zrobione. Lawa, czyli tam też są oremusy. I czyli po prostu roślina dużo lepiej reaguje, ale skoro to są skały wulkaniczne, mają też dużo w sobie żelaza, są paramagnetyczne. Mhm. Czyli dostarczenie takich naturalnych mikroelementów powoduje, że moim zdaniem te rośliny lepiej odbierają pole elektromagnetyczne Ziemi. Ojejku, to jest, słuchajcie, aż mnie tam motylki w brzuchu mamy, bo no pamiętajmy, że nie tylko ludzie, ale zwierzęta, wszystkie rośliny, wszystko to, co żyje na planecie, jest zanurzone na dnie oceanu pól magnetycznych, pola magnetycznego Ziemi. To są naturalne zupełnie stany. I teraz jest tylko kwestia taka, że ponieważ to pole magnetyczne Ziemi słabnie od ponad 500 lat, ale to w tej chwili mniejsza z tym, to te rośliny też się świetnie rozwijają wtedy, kiedy działamy na nie polem magnetycznym, oczywiście odpowiednim, bo były nawet robione badania naukowe na ten temat, jak się po prostu, jak zachowują się rośliny, jak rosną, jeżeli na przykład działa się specjalnymi podkładkami, na przykład jest takie urządzenie ADR czy MIM postawiony w pobliżu doniczki z rośliną i tak dalej. Ja sam widziałem, jak się wówczas rośliny zachowują. Poddane lepiej rosną po prostu. Tak, ale a tutaj mamy naturę. Ja sprawdziłem dwie rzeczy naturalne. Miałem zbiornik, znaczy taki tam beczułka 60 litrów. W jednej był kwarc, który przywiozłem z Kraskowa, a
do drugiej beczułki włożyłem diabaz z Tęczynka, czyli skała wulkaniczna. Mhm. Na początek opryskałem rośliny wodą, w której był kwarc, bo wiedziałem już, że taka woda zatrzymuje bardzo mocno zarazę ziemniaczaną. Akurat mi się wtedy w czerwcu pojawiły pierwsze oznaki zarazy ziemniaczanej. Mhm. Zatrzymało. Pryskałem 2-3 razy na tydzień, wszystko było dobrze, a potem przeszedłem na diabaz, na wodę diabazową, bo też byłem ciekaw, co to będzie. I, I zrobiłem tak, że koło części roślin położyłem też kamienie diabazowe. Ale i pryskałem do października wodą diabazową 2-3 razy na tydzień, nie było zarazy. Mówię, dobrze, to już prawie plony wszystkie zebrane, przestaję pryskać, zresztą październik to już raczej nie będzie już tej Tak, choroby. tak. Ale jak będzie, to będą minimalne straty, bo to już końcówka plonu. I przestałem pryskać. Po 2 tygodniach pojawiła się zaraza na wszystkich krzakach. Byłem zdziwiony, że nawet na tych, gdzie był kamień diabazowy przy korzeniu. Mhm. Czyli zobaczmy, woda diabazowa przemieniona stała się opryskiem przeciwko chorobom. Tylko, mówię, trzeba 2-3 razy na tydzień pryskać. I inna jeszcze ciekawostka to jest to, kamień wulkaniczny, czyli ogień, tak? Mhm. Tak. Taką wodę włożyłem do zamrażarki, patrzyłem i aż nie wierzyłem, że woda dopiero jak miała poniżej -3, dopiero zamarzała. Tak, tak po prostu kamień zmienił strukturę wody. I tu się zgadza taką rzecz, jak ktoś mi wcześniej o tym powiedział, tylko przy uprawie to była chyba drzewa Paulownia była, że ktoś kupił sobie sadzonki, jakieś tam tyczki dawał i część tych tyczek to były pręty bazaltowe. Przyszła zima, prawie wszystkie drzewka zmarzły, ale nie zmarzły te, gdzie był pręt bazaltowy. Coś takiego. I to jest tak, dla mnie to jest Paulownia, przepraszam, czy to nie chodzi o te Oxy Tree tak, przypadkiem? tak, Czyli tak. drzewa tlenowe. I teraz to jest dosyć normalne, że, bo tak, diabaz to jest inaczej dibaz, czyli podwójny bazalt, Mhm. dlatego że ma znacznie więcej żelaza. Jest ciemniejszy, jest cięższy, 1 litr chyba waży ponad 3 kg. I teraz diabaz, powiedział to profesor czy doktor? Doktor Franz Zalewski. Franz Zalewski, doktor, tak. E, Bardzo ciekawa postać. Płyty, Miałem okazję poznać go osobiście. płyty diabazowe są położone pod Wielką Piramidą. Hm. Co ja zobaczyłem u siebie? Ja jestem generalnie bardzo wytrzymały, mogę dużo jechać samochodem. Jak pojechałem do Tęczynka, co jest prawie 300 kilometrów, załadowałem tonę, ja 2 czy 3 razy musiałem się zatrzymać po drodze do domu, bo po prostu mi się chciało spać, byłem zmęczony. Taka to była energetyka. Tak. A najlepsze było to, że jak byłem na miejscu, zadzwoniłem do mojej mamy szamanki. Taka przestrzewana mama. Zosia, Zosia, czujesz? Cholera, odejdź! Jak mi gorąco. Odebrała to miejsce jako niesamowite miejsce energetyczne. I ten diabaz jest rzucany pod asfalty. To jest bardzo złe, bo to jest inne pole magnetyczne, ludzie mogą mieć zaburzenia. Jasne. Ale jak już miałem ten bazalt i ten diabaz, coś takiego zrobiłem, że wziąłem w dłoń, chciałem potrzymać. I są ludzie reagują w dwójnasób. Jedni czują ciepło w dłoni, ciepło w stopach, zależnie jak długo trzymają, a inni mrowienie. Mhm. Czyli jeżeli jest ciepło, poprawia się krążenie, tak? Mhm. Czyli to jest po prostu promieniowanie od skał wulkanicznych i automatycznie jest jonizowanie jakby krwi. Tak, no bo przecież jeżeli mamy zimne ręce, zimne stopy, to oznacza problemy z układem krążenia przede wszystkim. A tutaj mówię, no, byłem zdziwiony. Z diabazu zrobiłem sobie mały krąg kamienny, 3 metry średnicy.
Kamyk obok kamyka, takie nieduże, tam 2-3 kilogramowe. I w środku duży, płaski. Ludzie wchodzili, to niektórzy czuli, ale mi się stało w kolanach robi, już niektórzy już nie chcieli wejść. Inni weszli, a nic nie czuję. Na pewno nie kręci ci się w głowie? No kręci mi się, no to czujesz. I był u mnie doktor Puchalski, Wojtek Puchalski. Wysłałem ci filmik z nim. Tak. I on właśnie zbadał taki malutki krąg i było w nim 17 tysięcy jednostek Bowisa. Dla porównania powiem tak, że on był kiedyś, to był sierpień koło godziny 18, gdzie wtedy już energia w powietrzu już spada. Mhm. Mimo to było 17 tysięcy. A on, gdy był w południe w czerwcu, w górach koło Rabki Zdrój, w lesie, teoretycznie teren górzysty, las, tej energii życiowej jest mnóstwo. Południe, słoneczko, Tak. 11 tysięcy jednostek. To robi po prostu diabaz. Po 3 latach, jak mierzyła u mnie Basia Wojtkowska, tak zmierzyła, była w szoku. 22 tysiące. Ja tego nie mierzę sobie, bo się tak nie powinno u siebie mierzyć. Tak, a propos, wejdę ci w słowo, chodzi o skalę Bowisa dla niezorientowanych. Tu chodzi o po prostu skalę przy badaniach radiestezyjnych przede wszystkim. Tak, tak. Także tak mocno to oddziałuje. I teraz tak, ja mam kilka ton na swojej małej działce, bo to jest niecały hektar. Kilka ton bazaltu rozsypanego i około tony diabazu. No to pomyśl sobie, jaka będzie energetyka, tak? Tak. I to Jest oddziałuje na całą większa przestrzeń. energetyka. A powiedz mi dobrze, ale co stosujesz w takim razie, żeby jednak właśnie te uprawy, które masz, tych warzyw i tak dalej, żeby one naprawdę, no, żeby ci te plony były dobre i znaczy, żeby to wszystko było smaczne, żeby było tego dużo, tak na zdrowy chłopski rozum to tłumaczę, i żeby to było zdrowe dla nas wszystkich. W jaki sposób, jakie uprawy stosujesz? No to tak, ja warzyw na dzień dzisiejszy robię bardzo mało, nawet nie wszystkie warzywa dla siebie robię, po prostu brakuje mi czasu na to, Mhm, ale cały czas ileś troszeczkę produkuję, bo chcę się dokształcać, chcę mieć, sprawdzać różne preparaty, jakie są. Czyli tak, Apple humus to jest podstawa, żeby ziemia była pulchna mhm, i poza tym tam jest chitozan, który zwiększa system korzeniowy razy 2, razy 3, ale też chitozan jest naturalnym chelatorem. mhm. Jak chitozan bardzo mocno działa, to jest nieoficjalnie, bo oficjalnie by to za dużo kosztowało wziąć. Wiem, że kolega miał u siebie zarazę ziemniaczaną, nie zarazę, chorobę pomidorów, rak bakteryjny pomidora. Tak, To jest choroba kwarantannowa. To znaczy powinien ją zgłosić, cała uprawa do likwidacji i do utylizacji i przez 4 lata zakaz produkcji. jasne. Ale wtedy po prostu już producent chitozanu już powie, bo też można kupić jako beta-hikol, sam chitozan, mleczan chitozanu, a na dzień dzisiejszy już też produkują jako chlorowodorek chitozanu. Znacznie mocniejsze oddziaływanie ma. Chlorowodorkiem jest amantadyna, przykładowo. I No to są teraz takie, a propos amantadyny, którą stosował dr Bodnar, dokładnie, to wiadomo jest w jakim chlorowodor. celu, bo tutaj nie możemy za głośno mówić, bo nie wiem, mogą usunąć nam tą audycję, ale amantadyna odkwasza wnętrze komórki, czyli jest odkwaszanie na poziomie komórkowym. A jeżeli wzrasta poziom pH, to żaden wirus tego nie wytrzyma. Żaden wirus tego nie wytrzyma. Dlatego, że w A ogóle wszelkie patologiczne stwory, że tak powiem, uwielbiają środowisko zakwaszone, a więc tutaj niechcący się dogadujemy z Andrzejem w tych samych tematach, których ja głęboko siedzę po prostu. No ale to mniejsza z tym. No, ja myślę, że wielu tylko z Was będzie kojarzyło słowo amantadyna i doktora Bodnara, doktora z Przemyśla, który stosował między innymi amantadynę na sobie. przytoczę to, co Uniwersytet Jagielloński powiedział. Polimery chitozanu, polimer to jest wielkość, Mhm. blokują wszystkie koronawirusy. Blokują, nie zabijają, blokują. Tak, tak, rozumiem.
łączą się z białkiem spike na zasadzie kleju. Tak, No z białkiem kolca. jeszcze mucha się nie uodporniła na klej, tak? Mhm. Dlatego wirusy nie utleniają się na chitozan. Weźmy malarię, tak? Chinina, tak? Właśnie, chinina. To jest podobny związek. To jest podobny związek. Dlatego takie mamy cuda. Dostępne, pan Jan kupił ten patent z polskiej uczelni z Łodzi ponad 20 lat temu. Cały czas to stosuje. Produkuje. Tak. Stosuje, produkuje. Dlatego jego produkty, jeżeli chodzi o betahikol, phytohikol po prostu, bo jest to chlorowodorek. Czyli jeszcze raz, firma Polifarm z Łowicza. Tak, Jeszcze raz? z Łowicza. Z Łowicza, Polifarm. Okej. E, Na dzień dzisiejszy jeszcze lepszych produktów nie spotkałem. Jasne. Ale też po prostu jak, no mówię, no mam do tego człowieka zaufanie, też zażywałem jego jako suplement diety, a nawet kiedyś wypiłem 5 ml chlorowodorku z, z mleczanym hitozanu. Z mleczan wziąłem na wszelki wypadek, bo wiem, że go mogę sporo wypić. Szkodowo 20-30 minut jednorazowo. Próbowałem. Wszystko w Tak. porządku. Po prostu na szklankę wody wypijam. Rekord to było 2-3 dawki w ciągu dnia, bo chciałem sprawdzić, na ile to jest bezpieczne, tak? Ale jak piłem chlorowodorek, no to jest dużo mocniejsze. To wziąłem 5 ml plus właśnie 5 20 ml, mleka. czyli po prostu zaraz jedna duża łyżka to jest 1 mililitr, czyli 1 centymetr sześcienny. Łyżeczka od herbaty to ma około 5 ml, O, przepraszam, tak, łyżeczka od herbaty 5 ml. Tak, tak. a łyżka stołowa około 10. Zależy jaka jest. A tak zrobiłem tak sobie po prostu eksperyment z tego powodu, że daj Bóg, żeby to było zbyteczne, ale gdyby się pojawił jakiś mocniejszy wirus, to chciałem sprawdzić, czy chlorowodorek, ile mogę wypić chlorowodorku. Bo Mhm. w trudnych czasach to jest niby nawóz, tak? Ale jeżeli ja 5 gram przyjąłem jednorazowo bez jakiegokolwiek efektu, nie poczułem, że mi coś pomogło, czy nie miało na co pomóc, ale bez efektów szkodliwych, czy to biegunka, czy to bóle, czyli 5 gram już wiem, że już jest to bezpieczne, tak? Czyli no, No ale chlorowodór, sam chlorowodór, czyli HCl, to jest kwas solny. tak, to jest kwas solny, ale ja po prostu wolałem być ostrożny. Jasne, w rozcieńczeniu wszystko w porządku, czyli w tym momencie tak jakbyś stosował betainę, czyli kwas solny zamknięty w kapsułkach, po to, żeby na przykład dokwasić żołądek. Tak, tylko że tutaj mówię, zastosowałem to jako mocniejsza wersja na ewentualne inne wirusy, bo tak straszyli, tak? Jasne. No i jeżeli straszyli, a też wiadomo, że mogą się zmutować, tak? No to sobie po prostu taki eksperyment zrobiłem na sobie. Czyli potraktowałeś siebie jako królika doświadczalnego z bardzo dobrymi efektami. Tak, tak. No, no tak się traktuje. No ja wiele rzeczy też próbuję najpierw na sobie, a później ewentualnie mogę polecać komuś innemu. No tu jest, mówię, mm, było już jakieś zaufanie, mówię, tego chlorowodorku jest mało. To jest związane z hitozanem, czyli to Mhm. musi być po prostu dosyć bezpieczne. No mało przyjemne w smaku, no wiadomo, no bo odczuwamy troszeczkę tego chloru. Dobrze, ale dalej wracamy teraz do roślin. Czyli tu mamy preparat, który zatrzymuje dużo wody Mhm. w glebie, robi strukturę, korzeń razy 3. Mówisz o kwasach humusowych. Kwasy humusowe z hitozanem, Tak, tak, tak. czyli apple humus. Kolejną rzeczą, tutaj możemy sobie po prostu dobierać, szukać, są bakterie glebowe. I teraz tak, zobaczmy. Jeżeli chodzi o bakterie azotowe, to na polskim rynku jest kilka gatunków.
Nie brakło czasu, żeby to przetestować wszystko, ale każdy producent podają 30-50 kilogramów azotu na hektar daje taka bakteria. Mhm. A może gdyby ich dać wszystkie na 1 hektar, no to będzie może dadzą, bo mogą dawać i ponad 100. Bo kiedyś stosowałem taki preparat zagraniczny, nie ma go już na rynku niestety, to po prostu żyto wyrosło mi na ponad 2 metry wysokie. Co takiego? W bakteriach, tak. W opisie był, tylko nie ma już go na naszym rynku, tak? Nieprawdopodobne. 80-100 kg azotu na hektar. No i teraz zobacz, Januszu, jeżeli tutaj mówimy 80-100 kg na hektar, a mamy system korzeniowy razy 2 razy 3, to Tak, jaka się robi? Tyle tylko, że to się robi w sposób naturalny. naturalne, oczywiste. Sztuczny azot. To Bez jest tak zwanego całkiem pędzenia. y, mamy azot. Poza tym idą, to znaczy nawet firmy te sztuczne, od sztucznych nawozów pokazują, co jest grane. Siarka. Część bakterii azotowych bardzo lubi siarkę, żeby już podają nawet saletra z siarką, czy inne nawozy azotowe z siarką. Kiedyś było to świetne, dlatego że nie było filtrów w zakładach i dużo tej siarki leciało w środowisko. Tak. A są dane, że rośliny potrzebują więcej siarki niż fosforu. To są potrzebne duże dawki siarki. Tylko że siarka a siarka to też jest różnica. Tak, oczywiste, jasne. To jest tak jak i sól, soda, a soda kaustyczna, tak? Tak, tak, oczywiste. To jest różnica. I tutaj w tych właśnie Ecolava Colloid właśnie jest postać siarki, którą kochają bakterie azotowe. I one się lepiej namnażają. I wszystko idzie w sposób naturalny, bo oczywiście można nawozić, na przykład siać różnego rodzaju jako poplon chociażby rośliny. Przykładem jest łubin, który no, na korzeniach ma te swoje bakterie, brodawki, tak, które wytwarzają po prostu azot, ale z drugiej strony wprowadzenie od razu substancji, która zwiększa zawartość składnika i to takiego naturalnego, to jest zupełnie co innego. Są dwa rodzaje bakterii azotowych, które wchodzą w liście roślin. Czyli rozumiesz? Łapią azot z powietrza, w liściu ten azot łapią i od razu przemieniają na aminokwasy i oddają roślinie. Tak. I tutaj nawet podają, że w dobrych warunkach pogodowych tak dalej to jest nawet do 70 kg azotu na hektar. To są naprawdę duże ilości. Dlaczego są to duże ilości? Teraz pójdziemy troszeczkę w stronę, będziemy skakać, ale kiedyś może się systemu, jakoś to ułożymy lepiej. Nic nie szkodzi, prowadzimy normalną rozmowę, wymianę. Niektórych może to nie interesować, innych ludzi to zainteresuje, dlatego że to, słuchajcie, to jest nasze życie. Niezależnie od tego, tak jak ja przecież miałem prelekcję na temat pól magnetycznych, to jest dla wielu ludzi zupełnie nisza wiedzowa. Nie wiadomo, jak do tego po prostu podejść, ale pierwszy raz ja też jakieś spotkałem się z tego typu tematami, to nie wiedziałem, nie miałem zielonego pojęcia, ale pomału wchodziłem, okazało się, że to jest warunek naszego życia w ogóle. No i teraz to jest moje doświadczenie sprzed kilkunastu lat. Ja zacząłem robić taką technologię, która się nazywa Agnihotra. Agnihotra, która pochodzi z wet. Czyli w piramidce palimy mały ogień, mówimy pewne słowa, czyli dostarczamy odpowiednią wibrację, odpowiednie składniki. No i ktoś powie, o kurde, jakiś szachermacher. No nie jest tak, dlatego że naukowcy to badają. Między innymi Masaru Emoto, już nie żyjący, Tak. jest filmik na YouTubie. Na SGGW też był o tym wykład. Zresztą ci wysłałem maila o tym. I jak ja zacząłem bardzo intensywnie palić te ognie, bo to jest nie tylko agnichota, jeszcze dodatkowy ogień dla rolnictwa szczególnie, to było tak, że sobie zbadałem w ziemi, ile mam składników. Najbardziej zapamiętałem ilość azotu. Było tylko 30 mg na litr podłoża.
Mhm. Na wczesną kapustę zalecają w tej chwili 180 mg. Dzisiaj 180 mg, a ja miałem tylko 30. Czyli 6 Sadziłem, razy mniej miałeś w stosunku do zalecanych. tak, sadziłem odmianę kamienna głowa, Rewelacyjna kapusta. Stara polska odmiana. która rośnie takie 3, max 4 kg główka. Tak było po prostu na torebeczce napisane. Mówię, no dobrze, zobaczymy co jest, co będzie. Zasadziłem, mimo wszystko, tylko mówię, że to już pole było chyba 3 czy 4 lata już odpoczywało od chemii. Zasadziłem i byłem w szoku, jak to szybko rośnie. I koniec końcem kapusty urosły po 5-6 kg, gdzie ja miałem tylko 30 mg. Czyli nie wszystko azot. I tak i nie. Dlatego jak był u mnie dr Wojtek Puchalski, który z wykształcenia był, no niestety nie żyje, dlatego mówię, że był. Mhm. On się znał na organizmach wodnych i też widział glony. To było jego życie, tak? On się na tym znał, specjalizował. Jak przyszedł do mnie na pole, o, to masz takie i takie glony, a te glony wiążą azot z powietrza. No proszę. Były jeszcze inne zmiany. Na moim polu się pojawiło dużo białej koniczyny, a znikły pewne chwasty. Co byłem zdziwiony, tak? I jak doktor Wojtek mówi, że częściowo jest tak, że mikroorganizmy inne dostają energię od agnichoty i one więcej się namnażają i dostarczają składniki pokarmowe roślinom, dlatego mam te plony. Ale też chodzi o poziom energii, bo gdy ja paliłem agnichotrę, on miał czujnik, wskazóweczka, gdzie zapaliłem zapałkę, wskazówka się bujnęła, zaśpiewałem tak zwaną mantrę, wskazówka się bujnęła, ogień zgasł, wskazówka się bujnęła. Czyli po prostu są czujniki, które wyłapywały tą energię, czuły tą energię. Tak. To zresztą wspominałem, że to był czujnik, który zrobił Reich. To znaczy jego po prostu naśladowcy to zrobili w naszych czasach, tak? Ale to na podstawie badań Reicha. Chodzi o Czyli Wilhelma Reicha, odkrywcę tak, energii orgonalnej, to tak na marginesie. dokładnie. Czyli nie, nie samymi składnikami wszystkimi tu żyjemy. Tu jest jakby na potwierdzenie, ja u siebie nie sprawdziłem. Na szczęście mamy dużo pracy i nie wszystko jestem w stanie sprawdzić, ale komuś poleciłem z internetu, to tylko zażartował: Andrzej, przez ciebie nie mam śliwki, bo owinął drutem miedzianym pień śliwki. Mhm. Nie pisał mi maila, tylko gdzieś tam w komentarzach: Andrzej, przez ciebie straciłem śliwkę, jak mogłeś mi to zrobić? Jak owinął, to po prostu miał tak wielki plon śliwki, podpierał kijami gałęzie i tak się łamał. Coś takiego. I to jest w ogóle w internecie można znaleźć elektrokultura. I są nawet, doktor Puchalski mówił, że są bakterie, które potrafią z energii zrobić materię. Że są nawet takie. Zresztą pan Szczepaniak mówił troszeczkę w inny sposób, że organizmy potrafią przerobić różne minerały, tak? Tak, oczywiste. Czyli jak kurze zabierze się wapno, a dostarczymy krzem, to ona po tygodniu z powrotem jajka mają skorupkę z wapna. Potrafią zamienić krzem na wapno. Także No wiesz tutaj co, to co mówisz, to jest, wiesz, to jest coś nie z tej ziemi. Znaczy my nie wiemy, dlaczego się pewne procesy jeszcze dzieją, jakie są mechanizmy, ale to, wiesz co, to jest tak jak poszukiwanie tak zwanego kamienia filozoficznego, na przykład w średniowieczu, że z jakichś tam pierwiastków z ołowiu chciano produkować złoto i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście transmutacja. nikt do tego nie doszedł, ale to naprawdę ma ręce i nogi, dlatego że, no słuchajcie, jeżeli weźmiemy pod uwagę, jaki był pierwszy pierwiastek stworzony, wodór, tak? Jeden proton, jeden elektron. Jeżeli powielimy to, dwa protony, dwa elektrony, już jest po prostu hel i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc rozrasta się ta tablica Mendelejewa później.
o dużej gęstości pierwiastki. A więc faktycznie można najprawdopodobniej, jak to się dzieje, nie mam pojęcia, i Andrzej najprawdopodobniej tutaj też, co może spowodować na przykład wprowadzenie krzemu do tego, żeby kura w skorupce jajka później miała więcej wapnia. Czy to krzem zostaje w jakiś sposób zamieniony na to, czy Albo może powoduje, że lepiej się przyswaja wapń z mniejszych ilości, jednak gdzieś ta kurka do tego jajka ściąga więcej wapnia. My dzisiaj nie umiemy tego rozstrzygnąć. tutaj nie mam dokładnych danych, ale w kurze zostało zabrane całe wapń, czyli nie było wapnia. Hmm, Czyli okej, tyle co jest w zbożu, tak? Ale to było za malutko. tak. Czyli albo ta skorupka powstała z krzemu, tak dziwnie, dopiero po tygodniu, ewentualnie ten krzem się zamienił właśnie no, w wapń. Bo tutaj jeszcze taka ciekawostka, pan Szczepaniak kiedyś mówił, że jeden naukowiec bawił się w strzeliwanie, znaczy w zimną fuzję Mhm. i zrobił zimną fuzję. Efektem ubocznym, czyli wstrzeliwania wodoru do jądra atomów, efektem ubocznym było powstawanie złota. Przemiany pierwiastków. Tak, tak. Także naprawdę są różne rzeczy i ciężko jest powiedzieć, co się może no, dziać. Za mało wiemy, tak? Za mało wiemy i tutaj naprawdę trzeba dużo pokory w stosunku do przyrodniczej rzeczywistości, jak to mówił swego czasu profesor Włodzimierz Sedlak o różnych naukowcach, którym się w głowie coś nie mieściło. A co w ogóle profesor Sedlak jest niesamowitą postacią. Był, no jest nadal, nie żyje ciało jego, nie ma jego ciała, że tak powiem, on istnieje. Więc naprawdę trzeba ogromnej pokory w stosunku do przyrodniczej rzeczywistości, bo jeżeli mówimy, nie, to jest niemożliwe, to bzdura, nikt o tym nie pisał, no to i co z tego? To znaczy, że coś jeszcze nie zostało odkryte. Za jakiś czas zostanie to odkryte, mechanizmy, działania i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj o tym nie wiemy. To jest tak. Powiedzmy o agnichotrze więcej, tak? Tak, Agnichotra, interesuje mnie pana ten temat. zwe. Agnichotra. Jakie masz? Powiedz, przybliż w ogóle ten temat nam wszystkim, którzy Cię teraz słuchamy. O co dokładnie chodzi? Skąd to przywędrowało i dlaczego Ty się zainteresowałeś agnichotrą? Dobrze. Agnichota to jest wiedza z Wed, wedyjska, czyli wiedza zapisana tysiące lat temu. Tak, w Indii. No tutaj teoretycznie powiedzmy, że z Indii, niektórzy mówią, że Wedy to niby, że to może być słowiańskie. Bez Ja znaczenia. już słyszałem o tym. Ale też niektórzy mówią, że po prostu nasi Słowianie dotarli do Indii i zobaczyli, że tam są bardzo wysoko rozwinięta cywilizacja. Tak. Oni to powinni mieć. To jest, już jest obojętne. I według jakichś tam danych, no nie takich naukowych, też tysiące lat temu była palona w Polsce. Kilka tysięcy Mhm. lat temu Agnichota. Agnichota to jest, można mieć piramidkę odwróconą z gliny, ewentualnie z miedzi. Miedź jest bardzo ważną rzeczą. Miedź ma podobne wibracje jak złoto. Wszystkie pojemniczek, bierzemy ryż, bierzemy suszone łajno krowie, klarowane masło i w tej piramidce rozpalamy ogień. I idealnie o wschodzie i zachodzie słońca śpiewamy odpowiednie mantry. Mantra to są w tym przypadku to są po prostu tak wyjaśnię. Mamy wibrację 528 Hz, tak? Mhm. Dobra jest. Ja patrzyłem dużo na obrazy, które zrobił dr Masaru Emoto. Mhm. Jak porównywałem sobie tu słowa i po prostu te cyferki, to trafiłem, że wygląd wody zamrożonej 528 Hz jest praktycznie idealny do słów miłość i wdzięczność. Czyli można powiedzieć miłość i wdzięczność, a jednocześnie mamy po prostu wibrację 528 Hz. I te słowa mantry, one odpowiadają energią, częstotliwościom, jakie przychodzą ze Słońca
o wschodzie, czy ewentualnie o zachodzie. Bo tam jest mała Mhm. różnica w mantrze, bardzo mała różnica. To działa na zasadzie rezonansu, a piramidka plus ogień to wszystko wzmacnia. Wzmacnia. Tak. I tutaj to jest to, ja takiego większego lśnienia, że tak powiem, doznałem, jak ty opowiadałeś, dlaczego mimy działają, że te bardzo małe pola, Mhm. tysiące, miliony te preparaty no, homeopatyczne, takie bardzo słabe działają. Można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju homeopatia. Tak, tak, tak. Ale i tutaj to jest technologia. To nie jest religia, to jest technologia. Technologia, oczywiście, to nie są czary, żadne czary mary. Słuchaj, to można by powiedzieć tak, jeżeli biorę kartkę Bristolu, rozsypuję stalowe opiłki, dla przeciętnego człowieka to pokazuje i pod tą kartkę, ale on o tym nie wie, podkładam magnes i poruszam tym magnesem, to te opiłki będą wędrowały albo układały się we wzory. Są czary mary? Boże, co to jest? Jakieś niesamowite. Spalić go na stosie, czarownik! A to jest tylko zwyczajna nauka, zwyczajna wiedza, zwyczajne zjawiska, które są wszechobecne w przyrodzie. Więc tutaj, jeżeli mówimy o czarach, marach, to tylko z podziwem dla tych zjawisk, które istnieją po prostu w przyrodzie. Tylko należy je po prostu poznać, a wielu tych zjawisk nadal nie jesteśmy w stanie po prostu poznać. Z jednej strony nie mamy jakichś przyrządów pomiarowych, nie wiemy, nie znamy tych zjawisk i tak dalej, ale one istnieją. Tylko czy jeszcze dodam, bo to jest ważne. To jest technologia, która przyszła od Boga, od stworzyciela naszego świata. To wyjąłeś mi słowa, że tak powiem, gdzieś tam z mózgu, bo ja nie dokończyłem tego, że to wszystko żeśmy otrzymali. To wszystko mamy. To, co mamy, to, co stosujemy, to, co wiemy, to nie jest nasze, tylko wszystko to, żeśmy otrzymali. Tak jak nasze cudowne ciała otrzymaliśmy. I ja niejednokrotnie zresztą o tym wiesz, jak mówię, że dla przykładu, zobaczcie, jakie to jest cudowne urządzenie, no, mam na myśli tu komórkę, samoloty, jakieś tam inne rzeczy, zachwycamy się, jaka technologia. Mówię, ludzie, spójrzmy na siebie i zachwyćmy się sobą, chociażby tylko własnym ciałem, tym pojazdem kosmicznym, tym kosmicznym skafanderkiem, które ma dusza, bo nie my mamy duszę, tylko dusza ma nas, nasze ciała. Tu na razie żyjemy i jak te ciała funkcjonują, to jest coś nieprawdopodobnego. A dlaczego uważam, że to jest technologia boska? To jest stworzyciela tego Mhm. świata. Dlatego, że paląc agnichotrę i te inne ognie, jeszcze dodatkowo nazywa się triambaka, co miałem na swoim polu. Jak już wspomniałem, przy bardzo niskim nawożeniu rekordowe plony, większe niż na chemię uzyskałem. Mhm. Bo kiedyś byłem świetnym rolnikiem, świetnym, umiałem dać nawozy, tak? Mhm. Od zawsze jest, od urodzenia jestem rolnikiem, technikum rolnicze, no to na początek stosowałem chemię, tak? Oczywiste. Potem mnie się to zmieniło i poszedłem w ekologię. Yy, czyli tak, bardzo duże plony. Kolejna sprawa, jak już wspomniałem, pewne gatunki chwastów zniknęły, pojawiła się biała koniczyna, inna roślinność, pojawiły się glony wiążące azot z powietrza i największe zaskoczenie moje było takie. Moje polo jest ekologiczne. Palę sobie na nim agnichotrę. Po sąsiedzku sąsiad zasadził kapustę. Ja też miałem tą właśnie kamienną głowę u siebie. Mhm. Zasadził kapustę, no przed sadzeniem pyskają od robaków. Co tydzień od robaka, od robaka, od Tak, robaka. I nagle patrzę, oni chodzą i podlewają od śmietki kapuścianej. tak, tak. Śmietka kapuściana, no jest to szkodnik straszliwy, jeżeli chodzi o kapustę. Czyli, czyli 3-4 opryski od śmietki i mimo wszystko jej larwy zaatakowały korzenie. I Tak, oni podlewali. Jak oni zobaczyli, że, jak ja zobaczyłem, że oni podlewają, o mój Boże, co z moją kapustą? tak. Poszedłem, przyglądam się dokładnie, no Nie ma nic, nic. no nic. Nie ma, brak szkodników. Mhm. I to zobaczyłem niesamowitą rzecz.
Bo tak, z jednej strony agnichotla neutralizuje nawet radioaktywność i agnichotla neutralizuje chemię, którą się daje, ale jeżeli ktoś wali chemię regularnie, to, to po prostu agnichotla nie działa wtedy. Gdyby ktoś zatrzymał stosowanie chemii, to agnichotla będzie oczyszczać pole Jasne, i będzie super. jasne. Dlatego u sąsiada nie działało. Mimo że od piramidki do niego było 30 kilka metrów, do jego Tak, pierwszej kapusty, to tam był szkodnik, a do mojej kapusty było 200 metrów i u mnie nie było szkodnika. jasne. Ale to, jak sobie mówię, to tylko dlatego, że on regularnie walił chemię. Chemię, tak. I tutaj to jest dla mnie niesamowite. Agnichota jest taka sama, Thiambakam to samo i jest oddziaływanie, oczyszczanie gleby, bo zaraz pokażę, jak to świetnie zadziałało. Działa na szkodniki, działa na rośliny. Lepszy smak. Jak ja zawiozłem te swoje pierwsze plony przy agnichotrze do Warszawy z dokumentem, że tylko się przestawiam na ekologię, Mhm. prosiłem w kwietniu, w czerwcu już byłem z plonami pierwszymi, no to jedna babcia dała mi największą radość. Bo kiedyś przyszła do sklepu i się pyta, czy są te smaczne ogórki, takie smaczne, które jadą te jak przed wojną? Coś takiego. Ludzie byli w szoku w sklepach ekologicznych, że ja nie mam certyfikatu, a moje warzywa są smaczniejsze niż gospodarstw ekologicznych, które stosowały już od 80 lat ekologię. Jasne. Ale to chodzi tylko o moją technologię. Oni mogli robić 100% ekologii. Tak, Ja im tak. nic nie narzucam, tylko chodzi, jak oddziałuje agnichotla. Z tego, co mówili, agnichota została nam przywrócona z dwóch powodów. Jeden powód to jest to apokalipsa, czyli ujawnienie i to, że nawet w Biblii jest napisane, będą katastrofy klimatyczne, bo Ziemia jest zanieczyszczona. Oczywiste. I Ziemia musi się Zie- oczyścić. Ziemia w pewnym momencie zdenerwuje się, powie basta, przestaje Tak, rodzić. dokładnie o to chodzi. Dokładnie o to chodzi. Dlatego to jest agnichotla. A druga rzecz, grozi nam wybuch ze Słońca, bo jest coraz słabsze pole elektromagnetyczne. I wtedy nawet słabszy wybuch na Słońcu może nam położyć elektronikę. Jeżeli i tak mi powiedział nauczyciel od agnichoty z Indii. Wejdę znowu Ci słowo, Andrzeju, bo na ten temat no, miałem audycję. Na playliście Biomagnetyzm możecie znaleźć informację, że przecież Ziemia jest chroniona przy pomocy tak zwanej magnetosfery przed między innymi tak zwanym wiatrem słonecznym i promieniowaniem kosmicznym, ale ponieważ ciągle ta magnetosfera słabnie, bo zmniejsza się pole magnetyczne Ziemi, maleje i to ponad 500 lat, coraz bardziej, to ta magnetosfera też już nie stanowi mocnego płaszcza ochronnego. I to, co Andrzeju powiedziałeś, wystarczy niewielki nawet wybuch na Słońcu, a to promieniowanie elektromagnetyczne po prostu przebija się nam przez magnetosferę i, i teraz będziemy widzieć zjawiska niesamowite, dlatego że będzie to w sposób niesłychany wpływać na naszą elektronikę. A dzisiaj wiadomo, przed 50 laty nie mieliśmy tej elektroniki takiej jak dzisiaj, a dzisiaj mamy to rozbudowane, więc będzie to niesamowicie wpływać na różnego rodzaju urządzenia. Mogą być przerwy w dostawie energii elektrycznej, bo będą po prostu systemy padać, ale jednocześnie to będzie oddziaływać na nasze elektromagnetyczne, bioelektroniczne organizmy. I tutaj nauczyciel od agnichoty z Indii powiedział w ten sposób, że prawdopodobnie będzie skażenie radioaktywne na Ziemi. Szczególnie tutaj nasze rejony, tak zwane północ, tak? I teraz tak, bo mówił dwie rzeczy. Teraz możemy sobie każdy wybrać, jak uważa. Jedna, że zaczną się katastrofy klimatyczne, gdy dojdzie do zagrożenia wojną atomową, Mhm. czyli byłoby jakieś skażenie, ale bardziej obawiam się, bo też o tym mówił i inni też mi mówili, których znam bardzo dobrze, że wybuch na Słońcu mocno załatwi elektronikę. Jeżeli Mhm. brak jest elektroniki, jest brak chłodzenia elektrowni atomowych.
bo elektrownię się wyłącza, ale żeby ona nie wybuchła, to przez kilka miesięcy muszą pompy chłodzić. Reaktory po prostu muszą być po prostu stosy atomowe chłodzone cały czas. I dlatego po prostu to jest zagrożenie radioaktywnością. I tutaj nawet na stronie agnichota.pl, bo jest osada i są ludzie, którzy nauczają agnichoty, są badania, chyba to były ze Szwajcarii albo z Austrii, już dokładnie nie pamiętam, że jak był Czarnobyl, no to tam chodzili ludzie i mierzyli go no, w gospodarstwach, jakie jest skażenie. Mhm. I poszli do jednego gospodarstwa, tutaj nie ma radioaktywności. Co jest grane? To jest jeden z dowodów, że radioaktywność jest neutralizowana przez agnichotę. I o tym jest w Wedach zapisane. I tutaj inny człowiek, który o tym wspominał, też Polak, to jest Leszek Matela. Tak, Kojarzysz? oczywiście, bardzo znana postać, badacz, radiesteta, zresztą autor chyba kilku książek bardzo ciekawych i tak dalej. Mhm. I on miał jechać na Ukrainę koło Czarnobyla, ususzył tam świeże łajno krowie, licznik Geigera radioaktywny. Jak to już ususzone, wszystko miał, czas wyliczony, napalił agnichotę, skończyło się palić, licznik Geigera do popiołu, brak radioaktywności. Dlatego też, że są zagrożenia dla nas, już Stworzyciel, Bóg, jak to sobie tam ktoś nazwie, dał nam już rozwiązania, żebyśmy mogli Tak, sobie tylko radzić. trzeba to przyjąć z drugiej strony. Bo wiem doskonale, bo nawet często jeszcze spotykam się z tego typu reakcjami, jeżeli na przykład no, są moje audycje na temat pamięci wody, jakichś innych historii. Co to za bzdury, idiotyzmy, nie ma żadnych badań naukowych. W 2017 roku, słuchajcie, byłem na takim sympozjum, 2017 w Cedzynie koło Kielc. To było sympozjum wyłącznie dla lekarzy. Ja byłem też tam zaproszony jako nie lekarz, jedyny ma MGR, INSZ i tak dalej. I organizator, zresztą był ordynator Świętokrzyskiego Centrum Reumatologii, lekarz, doktor nauk medycznych, prosił, mówi: Janusz, musisz przyjechać koniecznie, zrobić wykłady na temat terapii polami magnetycznymi, że to jest przyszłość medycyny. On się tym zachwycił, bo czytał moje książki i tak dalej. No i akurat zrobiłem to tak poza nawiasem tej naszej dyskusji, ale to jest bardzo ważne. Zrobiłem taki 15 czy 20-minutową taką prelekcję. No i tam między innymi poziom okazał się, że człowiek, który mnie zaatakował, specjalista, profesor od mikrobioty jelitowej, wstał i powiedział: Panie inżynierze, oczywiście to od razu była obelga, to zupełnie zrozumiałe, że nie ma żadnych dowodów naukowych, że jakieś pola magnetyczne mogą oddziaływać leczniczo. A to, co pisał Sedlak, ja rozmawiałem z moimi znajomymi biofizykami, to mówili, że w ogóle to jest jakiś miszmasz, że to w ogóle kompletnie niezrozumiałe, co ten Sedlak wymyśli i tak dalej. I niech pan, i powiedział jeszcze, że niech nam pan wody z mózgu nie robi. No to w tym momencie, no nie ukrywam, ja jestem dość impulsywny. W ramach odpowiedzi, grzecznie, ale dałem mu straszliwie popalić, że no, skończyło się małą po prostu awanturką, ale co chcę przez to powiedzieć, że są osoby, które mają wykształcenie w określonej dziedzinie i są potwornie zamknięte na różną inną wiedzę. I to, co dzisiaj, o czym mówi na przykład Andrzej, co może dla wielu wydawać się jako jakieś foliarstwo, jakieś nie wiadomo co i tak dalej. A tu jeszcze raz trzeba powtórzyć słowa profesora Sedlaka. Trzeba naprawdę wielkiej pokory w stosunku do przyrodniczej rzeczywistości i do wielkości Stwórcy, który daje nam różne możliwości. No tylko tyle z mojej strony, takiego wtrętu. No tutaj już ktoś musi być bardzo uparty, jeżeli chodzi o temat agnichoty, żeby cokolwiek zarzucić. Przepraszam, jeżeli doktor Wojtek Puchalski, jest baner, wysłałem ci na konferencję międzynarodową się przygotował. I jeżeli ci wysłałem ci badania z SGGW, tak? Tak. No to przepraszam, no jeżeli dlatego SGGW chciała ze mną tam w jednym roku współpracować, bo któryś im wypadł, a wiedzieli o mnie i o Agnichocze. Jedna z tych pani profesor była nawet u mnie na Agnichocze, razem z Wojtkiem przyjechali.
Mhm. A Wojtek miał tam, bo tak byliśmy na ty też, miał u nich wykład. Mhm. Popiół agnichoty, jak ona wpływa i tak dalej. Jak popiół z agnichoty wpływa. Popiół z agnichoty strukturyzuje wodę. I czyli po prostu, jeżeli mamy dowody na nauka, SGGW, Wszystko jest, tylko często tego nie przyjmujemy, bo nie, bo ja w to nie wierzę. Ale ja z drugiej strony w takim momencie mówię, ale to nie jest kwestia wiary, tylko jest kwestia wiedzy i wszystko. I to jest to za tak. zamknięcie tematu. No, fajnie kiedyś ktoś powiedział do mnie kilkanaście lat temu, opowiadałem właśnie też, jakie mam doświadczenia z agnichotą, co tam jeszcze robię. I człowiek powiedział tak, wiesz co, Andrzej, powiem tak, mówisz głupoty, ale najdziwniejsze jest to, że ja ci w te głupoty wierzę. Czyli on jednak uwierzył, nie przyjmował, że tak powiem, racjonalnie tej wiedzy, tylko po prostu wierzył, że coś w tym jest. To już jest dobre, no. To jest już Tak, słuchaj, to był biznesmen, czyli on się znał na psychologii, mógł naprawdę być wyszkolony i on wiedział, że to, co mówię, jak mówię o uczelniach, bo też już było to ze SGGW, tak, tak, to miałem podkładkę, miałem dowody i tak dalej. Czyli po prostu na tyle był inteligentny, że po prostu to przyjął, tak? jasne. Andrzeju, posłuchaj, mamy chyba już ponad godzinę tego nagrania. Myślę, że będziemy na dzisiaj kończyć, bo będzie dość długie. Natomiast myślę, że się umówimy na następną rozmowę. Bardzo mnie interesuje przybliżenie tego tematu właśnie agnichotry, jak to przygotować, czy to każdy może robić we własnym zakresie, w jakich warunkach, jak to przygotować i tak dalej. O ile byłbyś skłonny tutaj zdradzić tajemnicę tego. To nie jest Ponieważ tajemnica. Słuchaj, na YouTubie są filmiki, tak, jest zainteresujcie strona się, ale internetowa. mimo wszystko to jest z pierwszego źródła, czyli ty byłbyś tym pierwszym źródłem, takim bardzo fajnym. Inna sprawa, że już z Andrzejem rozmawialiśmy kilkakrotnie i my mamy podobne podejście. My niczego nie ukrywamy. Wprost przeciwnie, uważamy, że nie ma czegoś takiego, znaczy myślenie o tym, że ktoś może stworzyć nam jakąś konkurencję, to jest głupie zwyczajnie. Trzeba się po prostu dzielić z ludźmi różnymi rzeczami i współpracować, a nie po prostu trzymać to, co myśmy odkryli dla siebie wyłącznie i tak dalej. To nie prowadzi do niczego. To doprowadzi do stagnacji, a nie do postępu kompletnie, no nie? Dokładnie, a teraz mamy naprawdę bardzo duże zagrożenia. I tutaj, jeżeli mówię o zagrożeniach, to jeszcze pociągnę jeden temat. Z powrotem Agnichotra, tak? Palą ludzie w tysiącach osób w Ameryce Południowej. I zauważyli jedną rzecz. Mimo, że tam ciągle jest mało opadów, mimo małej ilości opadów, te drzewa, wszystko lepiej rośnie, dużo lepsze plony. A jednak. Fajnie wygląda czasami, że panie zapalą sobie agnichotrę, a potem wyciągają różaniec i odmawiają sobie różaniec. Tak, z poczuciem Bo to wdzięczności. jest technologia, to jest poza Tak, jakąkolwiek tak, religią. tak. I to jest działanie po prostu bioenergoinformacyjne, tak prawdę mówiąc, na cały system. To, co czujemy, to, co myślimy. Wielokrotnie ja mówię o wdzięczności. Wiele lat temu ciemno nocą w takich szczególnych dla mnie okolicznościach zostałem obudzony i wstań i pisz, ale co, Boże, półprzytomny byłem, tylko pamiętałem, że leży koperta i leżał chyba ołówek czy długopis na stoliku. Podszedłem i zapisałem jedno zdanie. Wdzięczność to klucze do niebios bram. To jedno zdanie miałem zapisać, żeby później przez wiele lat przekazywać moim znajomym, teraz czytelnikom. Wdzięczność to klucze do niebios bram. I tak pewnie kończąc, Też kiedyś o tym Andrzeju, rozmawiamy, o pozytywnym myśleniu, tak? Ale pozytywnym myśleniu, tak, ja myślę, że ten temat jeszcze pociągniemy w tych naszych rozmowach. Posłuchaj, będziemy kończyć, bo już faktycznie sporo czasu, to będzie ponad Ale godzina. jest to takie bardzo ważna rzecz, to co mówiłeś, elektromagnetyzm. Czyli patrzmy naukowo. Mamy Tak, coś takiego jak efekt Ebnera. Technologia, która była opatentowana. Bardzo silne pole prądu stałego budzi stare geny w roślinach i zwierzętach. tak, to jest coś niesamowitego. Słuchajcie, wygooglujcie sobie efekt Ebnera. Ebner się pisze. To zdaje się, Historyczny dobrze kod pamiętam, biologiczny. szwajcarski naukowiec. Zresztą z zespołem swoim, jak dobrze pamiętam.
Projekt To jest coś historyczny, niezbywałego. ekologiczny. Dobrze, posłuchajcie, na dzisiaj będzie tyle. Andrzeju, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. To była wielotematyczna, wielowątkowa, tak prawdę mówiąc, rozmowa. W zasadzie ja to nazywam takim zapładnianiem mózgu, bo tam wlatywały różne tematy, jak Niechotra i właśnie to, o czym mówiłeś, a więc na przykład kwasy humusowe, czy mleczan chitosanu, czy woda diabazowa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc warto, żebyście we własnym zakresie, wy, nasi goście, żebyście szukali tej wiedzy, googlowali. Będziemy robić to, co do nas należy, tu z Andrzejem, bo będziemy prowadzić takie rozmowy jeszcze przecież, ale we własnym zakresie, no nikt nas nie zwolni od samokształcenia, samouczenia się. Więc no, po prostu te rozmowy i z Andrzejem, z innymi mają przede wszystkim jakby otworzyć nas wszystkich na nową wiedzę, na nowe doznania, na nowe odkrycia, już często sprawdzone, bo dla Andrzeja o czym mówiliśmy, to już nie są żadne odkrycia, to odkrycia sprzed wielu lat, ale dla wielu z nas, dla mnie na przykład, odkryciem było poznanie samego Andrzeja chociażby, i tej jego wiedzy, którą on posiada. Ja tylko teraz mogę sobie uzupełniać, chłonąć od niego. Z kolei on też ode mnie po prostu bierze i tak po prostu się wymieniamy tą wiedzą, zastosowaniami i to jest bardzo fajne. Andrzeju, jeszcze raz najserdeczniej Ci dziękuję Ja też i bardzo cóż, do dziękuję i następnego zobaczenia w razie czego. tak, i powiem tylko tyle, że w komentarzach zamieszczę kilka linków. Dobrze, bardzo Ci dziękuję, fajnie będzie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do najlepszego, wszystkiego. Bardzo dziękuję. Już wstrzymuję nagranie. Także najlepszości jeszcze raz Wam życzę.